Dzień dobry, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie na debacie eksperckiej redakcji Euractiv Polska pod tytułem GMO – bezpieczne czy niebezpieczne? Eksperci o faktach, półprawdach i fejkach. Ja nazywam się Karolina Zbytniewska, jestem redaktorką naczelną Euractiv Polska i będę miała przyjemność i zaszczyt poprowadzić tę fascynującą, kontrowersyjną dla niektórych, polaryzującą dla społeczeństw dyskusję. Udało nam się zebrać prawdziwy Dream Team ekspertów, bo są z nami, alfabetycznie wymienię, pani Dorota Metera, ekspertka w dziedzinie rolnictwa ekologicznego, rolniczka ekologiczna, członkini Komisji do spraw GMM i GMO w Ministerstwie Środowiska, profesor doktor habilitowana Ewa Rębiałkowska, profesor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, pan redaktor Marcin Rotkiewicz, dziennikarz tygodnika Polityka, autor książki W Królestwie Monszatana, GMO, gluten i szczepionki. Jeszcze do nas nie dołączył, ale zaraz dołączy profesor Piotr Węgleński, biolog i genetyk, były rektor Uniwersytetu Warszawskiego, członek Polskiej Akademii Nauk. I może zacznę od wyników mojej krótkiej analizy ostatnich sondaży opinii publicznej zrealizowanych wśród Polaków przez Centrum Nauki Kopernik, CEBOS i Uniwersytet Medyczny w Poznaniu. Wynika z nich, że większość, około 60% respondentów z Polski opowiada się przeciwko dystrybucji i produkcji GMO w Polsce. Prawie połowa respondentów uważa też, że organizmy modyfikowane genetycznie negatywnie wpływają na bioróżnorodność, a połowa, że spożywanie żywności wyprodukowanej z wykorzystaniem GMO może w sposób niekontrolowany zmodyfikować nasze własne ludzkie DNA. Jednak jesteśmy też samokrytyczni, stąd ponad 53% badanych uznało skromnie, że nie posiada wystarczającej wiedzy na temat GMO, a aż 78% chciałoby dowiedzieć się na ten temat więcej. I dlatego się właśnie tutaj dzisiaj spotykamy. Zacytowane przeze mnie sondaże nie są najnowsze, choć są najnowszymi, jakie istnieją. Pochodzą sprzed 8–10 lat. Jednak wątpię, że w zakresie naszych wątpliwości i stosunku do GMO wiele się zmieniło. W tej chwili GMO bardzo polaryzuje, jeśli nie coraz bardziej. Polacy są podzieleni na dwie grupy zwolenników i przeciwników i nasi eksperci tak naprawdę reprezentują obie te grupy. Gdy dotrze do nas profesor Piotr Węgleński, będzie to podział w pełni sprawiedliwy i parytetowy, pół na pół. Chcielibyśmy, aby dziś wybrzmiały wszystkie argumenty za i przeciw GMO i abyśmy choć spróbowali siebie wzajemnie wysłuchać i porozmawiać z szacunkiem i na argumenty. No to tak, mam pierwsze pytanie do wszystkich naszych gości, panelistów, ekspertów, zgodne z tytułem naszej dzisiejszej debaty. A zatem, czy GMO jest bezpieczne, czy niebezpieczne? I zacznę znowu alfabetycznie od pani Doroty Metery. Pani Doroto. Bardzo dziękuję. Nie zdziwił mnie wynik tego sondażu, zwłaszcza ten wynik, że ludzie nie wiedzą, co to jest GMO. Powiem tak troszeczkę złośliwie, bo ludziom się nie chce czytać na ten temat, zwłaszcza aktów prawnych, gdzie jest definicja prawna, zarówno w prawie europejskim, jak i w prawie polskim. W prawie europejskim jest to powiedziane, że jest to organizm, który z wyjątkiem istoty ludzkiej, którego materiał genetyczny został zmieniony w sposób niezachodzący w warunkach naturalnych wskutek krzyżowania lub naturalnej rekombinacji. Polska ustawa o mikroorganizmach i organizmach genetycznie modyfikowanych podaje jeszcze bardziej szczegółowo definicje, wymienia te techniki, które są GMO, które nie są. No to jest trudne, trzeba troszeczkę, trzeba było się trochę uczyć biologii, żeby zrozumieć to. Nie dziwię się. Sama też, jak muszę sobie przypomnieć wszystkie techniki, to zaglądam do aktu prawnego, bo one po to są. Czy to jest bezpieczne, czy nie? Zależy, jak rozumiemy też bezpieczeństwo. Czy rozumiemy to wyłącznie jako bezpieczeństwo dla własnego zdrowia, czy bezpieczeństwo żywnościowe krajów, kontynentów, Unii Europejskiej, czy rozumiemy to jako bezpieczeństwo dla środowiska, różnorodności biologicznej, gatunków. Pod każdym względem to bezpieczeństwo rozumiemy inaczej. Jeżeli patrzymy tylko z punktu na własne zdrowie, wydaje mi się, że prawo europejskie dość wystarczająco
na dzień dzisiejszy reguluje ten zakres, bo żadne GMO nie może być dopuszczone i wprowadzone na rynek, i wprowadzone do obrotu i używane jako żywność lub pasza, jeżeli nie jest dopuszczone przez Komisję Europejską na podstawie badań, oceny ryzyka, zapewnienia identyfikowalności w całym łańcuchu produkcji i dystrybucji, w całym łańcuchu żywnościowym, jak również znakowania, ponieważ konsument też chce być świadomy, co kupuje i musi to być znakowane. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo dla różnorodności biologicznej i dla roślin dziko rosnących czy zwierząt, owadów przede wszystkim, powiedziałabym tak, no mija już chyba 10 lat od dnia, kiedy w Polsce wprowadzono ustawą o nasiennictwie zakaz stosowania materiału genetycznie zmodyfikowanego nasion kukurydzy MON 810, w związku z czym 10 lat nie jest już ta kukurydza uprawiana, więc nie mamy żadnych nowych dowodów, czy to jest bezpieczne, czy nie. Natomiast niebezpieczeństwo dla mnie, jako osoby, która pracuje od wielu lat w nurcie rolnictwa ekologicznego, jest takie, że konsument chce być świadomy i chce być pewny tego, co kupuje, i niebezpieczeństwo polega tutaj na przypadkach przypadkowego zamieszania, zanieczyszczenia GMO zarówno już w łańcuchu produkcji i dystrybucji, na etapie handlu, przetwórstwa, jak również w naturze, ponieważ no, chyba ostatnio w 2019 roku były przypadki uprawy przypadkowe zanieczyszczenia nasion rzepaku GMO, nasionami odmian, które są niedopuszczone w ogóle do uprawy. W ogóle w Unii jest niedopuszczony rzepak GMO do uprawy, jest dopuszczona wyłącznie kukurydza. No i to jest niebezpieczne, ponieważ rzepak należy do rośliny kapustowatych, bardzo łatwo się krzyżuje, pyłek przynosi się na bardzo duże odległości, jest to roślina miododajna, w związku z czym owady pobierają ten pyłek i latając gdzie chcą, przenoszą ten pyłek, mogą przynosić też na rośliny uprawne czy na rośliny dziko rosnące, więc jeżeli spojrzymy na bezpieczeństwo od tej strony, to nawet przy takich zakazach, przy takich obwarowaniach, jakie wprowadziła Komisja Europejska, no zdarzają się przypadki, na które trzeba bardzo szybko reagować. I jeszcze tylko dopowiem o tym ostatnim zanieczyszczeniu nasion rzepaku domieszką odmian GMO. Była to odmiana GT, czyli tolerancyjna na glifosat i nawet nie było za bardzo jej jak zniszczyć. Oczywiście można przeorać taką uprawę rzepaku, jeżeli stwierdzimy, że ona jest zanieczyszczona GMO, ale w tym miejscu przez 2 lata musi być zakaz uprawy rzepaku. Także to bezpieczeństwo jest takie dość względne. Dziękuję Pani Doroto. No to może teraz Pani profesor Rębiałkowska. Co Pani o tym myśli? Bezpieczne czy niebezpieczne? Nie słyszymy Pani profesor. Musi się Pani odmutować. Przepraszam, witam serdecznie. Więc ja zrozumiałam to pytanie trochę inaczej niż Dorota, bardziej może bezpośrednio. I teraz tak, chcę zacząć od takiej uwagi. Moje zastrzeżenia i chyba bardzo wielu, że tak powiem, tak zwanych przeciwników GMO nie dotyczą zastosowań medycznych. To chcę bardzo mocno podkreślić. Zastosowania modyfikacji genetycznej w medycynie w wielu przypadkach są korzystne dla ludzkości, choćby produkcja insuliny czy somatotropiny, czyli hormonów, bez których no, byłoby trudno wyleczyć setki, jeśli nie miliony ludzi na świecie. Jest to radykalne obniżenie kosztów leczenia i tutaj bezdyskusyjne jest to, że rozwój technologii właśnie modyfikacji genetycznej w medycynie jest bardzo interesujący i ten sprzeciw, o którym mówimy, to nie dotyczy tego. To jest bardzo ważna sprawa moim zdaniem. Natomiast jeżeli chodzi o zastosowanie modyfikacji genetycznych w rolnictwie i produkcji żywności, to uważam osobiście, że to nie jest bezpieczne i wyłuszczę tutaj powody. Po pierwsze, tak jak wspomniała Dorota, wprowadzanie modyfikowanych roślin zakłóca naturalną pulę genową roślin uprawnych i spokrewnionych z nimi gatunków dziko żyjących. Tu przykład rzepaku był podany, ale generalnie wiemy o tym, że bardzo często następuje krzyżowanie roślin modyfikowanych z naturalnymi dziko żyjącymi, co oczywiście zakłóca naturalną bioróżnorodność i nie wiemy, jakie tego w ogóle mogą być konsekwencje. Dalej, wprowadzamy do roślin cechy, które mogą potencjalnie prowadzić do szkodliwych skutków zdrowotnych dla konsumentów.
Oczywiście na ludziach nie prowadzi się doświadczeń, jednak wieloletnie badania na zwierzętach doświadczalnych, tu przede wszystkim chodzi o myszy i szczury, wykazały, że pasze modyfikowane powodowały zmiany w funkcjonowaniu całego metabolizmu, w szczególności widać to było po zakłóceniach funkcjonowania wątroby i nerek, a także zakłócenia rozrodczości, to na myszach właśnie wykazano bardzo wyraźnie, oraz wzrost zachorowalności na nowotwory, to były wykazane na szczurach. Więc już to samo powinno nam naprawdę dać do myślenia i stanowić taki alarm czerwony, że skoro zwierzętom doświadczalnym to szkodzi, no to najprawdopodobniej może szkodzić również nam. Obserwacje ludzi pracujących na plantacjach roślin modyfikowanych świadczą, że kontakt z tymi roślinami powoduje silne alergie i inne problemy zdrowotne, które często wymagają hospitalizacji. Ponadto bardzo ważną sprawą jest to, że produkcja modyfikowanej soi, której my w Europie nie mamy, to prawda, nie produkujemy, ale produkowana jest w wielu innych krajach, przede wszystkim w Ameryce. Jest obligatoryjnie związana ta produkcja ze stosowaniem glifosatu. Nazwa handlowa Roundup, ale czynnik aktywny glifosat, którego zużycie kilkakrotnie wzrosło od czasu prowadzenia modyfikowanej soi. A glifosat ma udowodnione ponad wszelką wątpliwość wielorakie negatywne działanie na ludzki organizm. Zaburza układ rozrodczy, uszkadza łożysko, powoduje uszkodzenia płodu, w tym najbardziej chodzi o wcześniactwo, choroby neurodegeneracyjne, a także nowotwory. I masowe użycie glifosatu, po pierwsze, oczywistą rzeczą jest zakłócać środowisko biologiczne, bardzo źle wpływa na mikrobiota glebowe, zakłócając je i powodując bardzo niekorzystne zmiany dla produkcji rolniczej i dla całego ekosystemu rolniczego. Ponadto efektem jakby ubocznym jest to, że masowe użycie glifosatu w Stanach Zjednoczonych spowodowało powstanie tak zwanych superchwastów, czyli roślin odpornionych. I przede wszystkim mówi się o szarłacie Palmera, przede wszystkim o tej roślinie, i na ponad 5 milionach hektarów, to są dane sprzed paru lat, był ten problem, czyli ten problem jest poważny. Jest też problem bezpieczeństwa etycznego i społecznego. Mianowicie rolnicy podpisujący kontrakty z koncernami, które rozprowadzają modyfikowane ziarno, są de facto ubezwłasnowolnieni. Muszą co roku kupować od firmy nowe ziarno modyfikowane wraz z pestycydami w pakiecie, czyli właśnie z glifosatem, i nie wolno tym rolnikom odstąpić od umowy, obejmuje ich klauzula poufności, nie wolno im z nikim o tym rozmawiać. Są po prostu jakby więźniami tego systemu, nie mogą się z tego dobrowolnie wycofać. I to samo to, prawda? I jakby patent na coś, co jest żywe, na ziarno, patent na życie budzi bardzo poważne zastrzeżenia natury etycznej. Także pokrótce tutaj wyjaśniłam, to oczywiście można rozwijać każdy z tych wątków, dlaczego uważam, że GMO, czy modyfikacje genetyczne w rolnictwie i produkcji żywności są niebezpieczne. No to panie redaktorze, a co pan o tym myśli? Bezpieczne czy niebezpieczne? Tutaj pojawiło się już sporo bardzo różnorodnych argumentów za tym, że jednak niebezpieczne od różnych stron, także etycznie. A co pan o tym myśli? Czy jest się czego bać? Ja sobie wynotowałem to, co pani profesor Białkowska mówiła, ale zacznę, zanim odniosę się do tego, bo muszę się odnieść, bo padło tutaj wiele, delikatnie mówiąc, kontrowersyjnych stwierdzeń. To tak, podstawowa rzecz jest taka, czym jest GMO. No GMO ma swoją oczywiście definicję prawną i to jest arbitralna definicja prawna przyjęta w Unii Europejskiej, przyjęta też w Polsce, ale można ją, żeby lepiej zrozumieć, sprowadzić do takiego stwierdzenia, że GMO to są rośliny, w których uzyskano pewne cechy nowoczesnymi narzędziami inżynierii genetycznej. I teraz, czy można sobie zadać pytanie, czy użycie narzędzi inżynierii genetycznej po prostu, czyli na przykład można dokonać takiej analogii, czy gwóźdź wbity młotkiem, a nie kamieniem jest bezpieczny? No,
Mamy tutaj konsensus naukowy i nie ma w tej chwili właściwie już po 30 latach dyskusji w środowisku naukowym, czy modyfikowanie takimi narzędziami, nowoczesnymi narzędziami inżynierii genetycznej jest bezpieczne. Mamy dziesiątki stanowisk towarzystw naukowych, mamy już tysiące badań na ten temat. Nie powoduje to, samo użycie nowoczesnych narzędzi inżynierii genetycznej nie powoduje, że dana roślina jest niebezpieczna. Oczywiście można do tej rośliny potencjalnie wprowadzić cechy, które będą niebezpieczne, na przykład spowodować, że roślina zacznie produkować jakąś toksynę, no ale nikt o zdrowych zmysłach nie będzie tego typu modyfikacji genetycznej wprowadzał. W związku z czym ja bym powiedział tak, że no, zadawanie w tej chwili pytania o to, czy GMO jest bezpieczne, to jest jak pytanie o to, czy szczepionki wywołują autyzm. Nie, wiemy o tym, że szczepionki nie wywołują autyzmu i to jest jak podnoszenie po raz kolejny pytania, czy człowiek wpływa na zmiany klimatu. Tak, wiemy dzisiaj, że człowiek wpływa na zmiany klimatu. Mamy w tej sprawie konsens naukowy. W związku z czym to pytanie właściwie z dwóch powodów jest bez sensu. Jest ono bez sensu dlatego, że powinniśmy pytać, jeżeli chodzi o wpływ na zdrowie człowieka, czy wpływ na środowisko, o konkretne rośliny, o to, jakie cechy zostały za pomocą inżynierii genetycznej wprowadzone do roślin i czy te cechy powodują jakieś negatywne konsekwencje, ponieważ, tak jak już powiedziałem, samo użycie narzędzi inżynierii genetycznej nie powoduje negatywnych konsekwencji. Tutaj na przykład pani profesor Rębiałkowska stwierdziła, że GMO, rozumiem, że wszystkie rośliny GMO wywołują nowotwory, co nie jest prawdą. A jeżeli pani, bo widzę, że pani macha głową, jeżeli pani się odnosi do roślin, które są uodpornione na Roundup, no to zapewne pani ma na myśli niesławne badania profesora Seraliniego, które zostały przez Unię Europejską powtórzone przez kilka zespołów naukowych. Był duży program naukowy, na który przeznaczono miliony euro i ten program naukowy, który powtarzał badania Seraliniego, a Seralini twierdził, że u szczurów te rośliny zmodyfikowane genetycznie wywołują nowotwory. Ten program naukowy nie potwierdził tego, obalił to. Mamy też tysiące innych badań, które potwierdzają, że te rośliny nie są niebezpieczne. Teraz, czy te rośliny zanieczyszczają, jak to powiedziała pani Dorota Metera? No, nie tylko rośliny GMO są roślinami zmodyfikowanymi genetycznie, dlatego że w rolnictwie już od dziesięcioleci się używa różnych innych metod modyfikacji genetycznej, chociażby mutagenezy, czyli wywołuje się za pomocą promieniowania jonizującego albo substancji chemicznych tysiące mutacji. No i też można powiedzieć, że roślina uprawiana na jednym polu może zanieczyścić rośliny na innym polu. W ogóle używanie sformułowania zanieczyszczenie jest nadużyciem, no bo użyję takiej analogii. No wyobraźmy sobie, że ja i pani Dorota jesteśmy rolnikami, pani Dorota uprawia na swoim polu roślinę A ja na swoim polu roślinę B. Te rośliny nie muszą być roślinami GMO, mogą być zmodyfikowane genetycznie w inny sposób, za pomocą krzyżówek czy za pomocą genezy. Ja na przykład uznam, że roślina pani Doroty, ta roślina A jest rośliną zmodyfikowaną w sposób, który mi się nie podoba, dla mnie jest nieczystą, a moja roślina na moim polu jest rośliną czystą. No i mogę święto. I mogę powiedzieć, że roślina, ponieważ to będzie na przykład ten rzepak, że roślina pani Doroty, która się przekrzyżuje z moją, no, zanieczyści moje pole. No to jest bez sensu. No, wiadomo, że te rośliny mogą się przekrzyżowywać. Rośliny są modyfikowane genetycznie w tym szerokim tego słowa rozumieniu, czyli zmieniania po prostu genomu tych roślin na różne sposoby, więc nie oddzielimy tych roślin. I używanie sformułowania zanieczyszczenie, jakby rośliny te zmodyfikowane genetycznie były w jakiś sposób groźne, no jest bez sensu. Jeżeli wprowadzi się do rośliny, do tego rzepaku cechę odporności na glifosat i ona się przekrzyżuje z roślinami, które nie są odpornione na glifosat, no to jeżeli rolnik na tym polu swoim nie będzie używał glifosatu, nie ma to dla niego znaczenia, że w tej roślinie jest wśród tysięcy jej genów jeden dodatkowy gen, który pochodzi od bakterii. I to nie jest tak, że to jest też zjawisko, które modyfikacje genetyczne, czy też na przykład kopiowanie genów z bakterii do roślin
Nie ma odpowiednika w naturze? Oczywiście, że ma. Jest takie zjawisko jak horyzontalny transfer genów pomiędzy bardzo odległymi ewolucyjnie organizmami i on zachodzi w naturze. No i można by powiedzieć, że jeżeli na przykład na polu pani Doroty pojawi się roślina, która zostanie zaatakowana przez wirusy i te wirusy wbudują w DNA rośliny swoje geny, no to też można by użyć sformułowania, że ta roślina zostanie zanieczyszczona genetycznie, ona się może przekrzyżować z moją rośliną, na przykład nie mamy nad tym kontroli. Kolejna kwestia, czy te rośliny są bezpieczne dla środowiska? No znów, pytanie, czy GMO jest bezpieczne dla środowiska, jest pytaniem bez sensu, dlatego że zapytajmy o cechy, jakie zostały wprowadzone do roślin. Czy ryż, który został wzbogacony w prowitaminę A, tak zwany złoty ryż, czy on jest niebezpieczny dla środowiska? Nie jest niebezpieczny dla środowiska. Czy pomidor, który produkuje więcej takiej prozdrowotnej substancji likopenu, który jest na przykład w tej chwili uprawiany w Japonii, jest dostępny na rynku w Japonii, jest bezpieczny dla środowiska? Jest bezpieczny dla środowiska. Też ta dyskusja o tym, czy na przykład rośliny odporne na Roundup są bezpieczne dla środowiska. Oczywiście, że nadużywanie pewnych substancji chemicznych może być niebezpieczne, ale na przykład rośliny odporne na Roundup umożliwiły rezygnację rolnikom z głębokiej orki, która wiadomo, że jest wyjaławiająca glebę i jest niekorzystna w pewnych obszarach dla upraw. Także musielibyśmy rozmawiać o konkretnych roślinach, o konkretnych cechach, które są wprowadzone. Natomiast GMO to jest jedna z metod modyfikacji genetycznych, które człowiek wprowadza do roślin od co najmniej 10 000 lat. Na tym bym chyba, jeszcze jedna ważna rzecz, bo pani profesor Rębiałkowska powiedziała o tym uzależnianiu rolników, o tych patentach. Proszę państwa, no patenty nie mają, że tak powiem, nie są związane immanentnie z GMO, dlatego że pierwsze patenty na rośliny pojawiły się przed II wojną światową. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, to jakie wprowadzi się rozwiązania prawne, zależy od danego kraju. W Stanach Zjednoczonych rolnicy nie mogą, nie tylko zresztą roślin GMO, zachowywać na kolejny zasięg. W Indiach na przykład mogą, bo takie wprowadzono rozwiązania prawne. W Polsce zresztą istnieje ustawa o nasiennictwie, która też nie pozwala rolnikom do wykorzystywania materiału siewnego nie GMO dowolnie. Każdy rolnik, który ma tam gospodarstwo powyżej 15 hektarów, jeżeli dobrze pamiętam, jeżeli przyjdzie do niego inspekcja nasienna, musi udowodnić, skąd się wzięły rośliny wysiane na jego polu. I rośliny są chronione prawnie, dlatego że firmy, które przygotowały ten materiał siewny, włożyły w to swoje pieniądze, włożyły w to swoje zasoby w przygotowanie tego materiału siewnego. I dlatego on jest między innymi w Polsce też chroniony prawnie, więc to nie jest tak, że rolnicy muszą te rośliny wysiewać. Nie jest też prawdą, że muszą na przykład, że są zobowiązani do kupowania glifosatu. Nie muszą kupować glifosatu, tylko no to jest bez sensu używanie roślin odpornych na glifosat, jeżeli się tego glifosatu nie kupi. Ten glifosat zresztą produkują różne firmy już jakiś czas temu wygasł na niego patent, więc to nie jest tak, że na przykład rolnik, który kupi od Bayera w Stanach Zjednoczonych odporny na rzepak, na glifosat, musi od tego Bayera kupić również Roundup. Nie, może kupić go od różnych innych, może ten glifosat kupić od różnych innych firm. Nie jest do tego prawnie zobowiązany. Także to no jeszcze ostatnia kwestia, superchwasty. No znów to jest też taka nazwa, która wprowadza w błąd, dlatego że w przypadku innych również nie GMO roślin, które są odporne roślin, które są uodpornione na pewne herbicydy, albo w ogóle w przypadku używania pewnych herbicydów, naturalnym zjawiskiem jest to, że pojawia się odporność na te środki chwastobójcze i to jest normalne zjawisko. Po kilku latach ta odporność się pojawia i to też nie jest zjawisko związane z GMO. To chyba wszystko, do czego chciałbym się odnieść.
Nim pozwolę pani profesor nad wodzem, chciałabym zapytać, czy pan profesor Piotr Węgleński jest już z nami? Czy pan nas Jestem. słyszy? Słyszę? Tak. No to dobrze, my pana też i widzimy, i słyszymy, i witamy bardzo serdecznie. Jest z nami pani Dorota Metera, jest z nami profesor Ewa Rębiałkowska i jest z nami pan redaktor Marcin Rodkiewicz. I już każdy z wymienionych właśnie przeze mnie ekspertów wypowiedział swoje zdanie na temat tego, czy GMO jest bezpieczne, czy niebezpieczne. Teraz mam to samo pytanie na koniec tej pierwszej rundy pytań do pana, panie profesorze. Czy Tak, GMO jest bezpieczne, czy jest niebezpieczne, czy jest się czego bać? Jest całkowicie bezpieczne i nie ma się zupełnie czego bać. Ja z tym GMO się zajmuję od bardzo dawna i byłem na takiej w 80-tych latach na konferencji w Asilomar w Kalifornii, która była zorganizowana wtedy, kiedy pojawiły się pierwsze możliwości stosowania inżynierii genetycznej do modyfikacji organizmów. I tam przez jakieś 3 dni było nas, naukowców, genetyków, gdzieś koło 100 i koło 500 dziennikarzy, którzy byli tym tematem zainteresowani. No i tam ustalono zasady pracy z GMO i po prostu były to zasady dobrej pracy laboratoryjnej z mikroorganizmami i z innymi organizmami. I od tego czasu, od 80-tych lat, praktycznie nie mieliśmy nigdy przypadku, żeby coś złego z GMO się stało. Także wszelkie takie doniesienia, że tam powstają właśnie superchwasty, czy to są zupełnie nieuzasadnione. Na tej konferencji tak bardzo ostro i mocno wypowiedzieli się, akceptując GMO, laureaci Nobla, na przykład David Baltimore, który za swoje prace nad nowotworami dostał Nobla. I ta konferencja, że tak powiem, była takim pierwszym momentem, kiedy świat naukowy GMO zaakceptował. Natomiast opinie oczywiście na temat GMO są, prawda, w szerokiej publiczności są rozmaite i świadczy o tym na przykład to, że na wielu produktach spożywczych jest napis bez GMO, czyli prawda, że ten produkt nie zawiera GMO. No i może taki najlepszy przykład, który w Polsce powinien trafić do nieprzekonanych, to jest to, że w Macierzyszu pod Warszawą w fabryce produkowana jest ludzka insulina z bakterii czy drożdży. Ta ludzka insulina poprzednio, kiedy nie istniały możliwości stwarzane przez inżynierię genetyczną, była pozyskiwana z trzustek osób zmarłych. To było bardzo kłopotliwe, kosztowne, wymagało oczywiście zgody rodziny i tak dalej. Natomiast w tej chwili jeden fermentor w Macierzyszu zapewnia insulinę dla wszystkich chorych na cukrzycę w Polsce, tak jak jeden fermentor w Kalifornii zapewnia dla wszystkich osób czy dzieci z karłowatością, zapewnia ludzki hormon wzrostu, który jest skutecznym lekiem w tym przypadku. Dziękuję panie profesorze. Tak jak obiecałam, chciałabym teraz umożliwić ad vocem pani profesor Ewie Rębiałkowskiej, ale jednocześnie zadać chciałabym pytanie, czy pani profesor zdaniem są jakieś takie warunki czy regulacje, które pani zdaniem sprawiłyby, że GMO byłoby bezpieczne i przez panią akceptowalne? Nie, od razu może, żeby nie to pytanie akurat mogę odpowiedzieć bardzo krótko.
nie istnieją żadne planowane czy przygotowywane regulacje prawne, ani koncepcje takowych, które zmieniłyby moje poglądy. Wymieniłam te swoje poglądy już wcześniej i tu trochę muszę powiedzieć, że to jest ta nasza rozmowa dzisiejsza, to jest takie odbijanie piłeczki, bo my podajemy argumenty, które naukowe, znaczy ja mówię, może będę mówiła tylko o sobie, podaję argumenty naukowe z badań, które zostały opublikowane, obronione naukowo, tak jak choćby badania Seraliniego, czy badania austriackie, które zostały zduszone i wymiecione przez korporację Monsanto, ale wykazywały wyraźnie zakłócenia rozrodczości właśnie myszy laboratoryjnych pod wpływem paszy modyfikowanej. To są rzeczy, o których świat naukowy wie. Oczywiście o tym się za mało mówi, ale teraz mówię, że o odbijaniu piłeczki, bo my mówimy coś, a panowie, tak się składa, że mamy panowie kontra panie dzisiaj, przypadek to sprawił, to my coś mówimy, panowie odbijają piłeczkę, że to nieprawda. To jest słowo przeciw słowu. Tak naprawdę trzeba by położyć na stole badania, jedne, badania drugie, które panów zdaniem potwierdzają kompletne bezpieczeństwo modyfikowanych roślin dla zdrowia zwierząt doświadczalnych i dla środowiska. I tu te badania, bo to musiałaby być konferencja naukowa, gdzie się rzetelnie dyskutuje na podstawie konkretnych badań, a to nie jest to miejsce na to, prawda? Natomiast takie odbijanie piłki, że ta pani kłamie, mówi nieprawda, ten pan, ja nie szermuję takimi argumentami, że ktoś mówi nieprawdę. Tak jak tutaj zostało mi to zarzucone, więc wypraszam sobie podobne argumenty. Opieram się na badaniach naukowych, z którymi miałam wielokrotnie kontakt i które są do udowodnienia. Natomiast tutaj na czacie jestem bardzo aktywna i z niektórymi osobami tutaj już dyskutowałam. Chciałam tylko, ponieważ pan profesor Węgleński włączył się dużo później niż my wszyscy, chciałam powiedzieć jeszcze raz coś, o czym pan mówił. Właśnie teraz ostatnio, że ja to na samym wstępie powiedziałam, że zastosowania modyfikacji genetycznych w medycynie, czyli produkcja choćby insuliny, to jest sztandarowy taki przykład, są czymś pozytywnym dla ludzkości i sprzeciw mój, oparty na mojej wiedzy, na tym, co zdołałam prawda, zgromadzić przez te lata, dotyczy stosowania modyfikacji genetycznych w rolnictwie i w produkcji żywności i w przetwórstwie, a nie w medycynie. Więc może to jest ważne, żeby pan profesor to też usłyszał, bo mówił pan o osiągnięciach związanych z insuliną i rzeczywiście tak jest. Także to trzeba rozgraniczyć, bo to, co się robi w medycynie, dzieje się w 4 ścianach laboratorium, jeżeli zachowane są procedury zamkniętego laboratorium. Uwaga, muszą być śluzy, musi być zachowane pełne zamknięcie laboratorium w 4 ścianach i wtedy możemy mówić, że tak. Natomiast wypuszczanie do środowiska różnych nie do końca skontrolowanych i zbadanych rzeczy, no jest błędem, bo to jest zakłócenie zasady przezorności, która w Unii Europejskiej musi obowiązywać i dotyczy to nie tylko tak zwanego starego GMO, ale również nowych technologii modyfikacji genetycznych, które obecnie w ostatnich latach się zaczęły bardzo rozwijać. Nie są sprawdzone efekty dla środowiska, nie są sprawdzone efekty dla zdrowia zwierząt i ludzi. W związku z tym, no znowu zasada przezorności mówi, że nie powinniśmy stosować tego do produkcji rolnej i do produkcji żywności. Tutaj na czacie, no tutaj do mnie było konkretne pytanie, wcześniej ktoś pytał, chwileczkę. Pani profesor, jeszcze przed nami jest sesja pytań i odpowiedzi. A to przed nami, dobra. Bo pytanie do pani od szanownej prowadzącej, a potem przejdziemy do drugiej części naszej dyskusji, bo chciałam takie serię pytań, które muszą zostać poruszone, a potem porozmawiamy więcej z publicznością. Rozumiem. Można by się krótko odnieść, zadać pytanie pani profesor Rębiałkowskiej? Proszę. Pani profesor, a czy mogłaby pani wymienić chociaż jedno poważne towarzystwo naukowe, onkologiczne, biotechnologiczne, biologiczne,
albo chociaż jedną instytucję ekspercką na świecie, która zajmuje się nadzorem i badaniem bezpieczeństwa żywności, która stwierdziła, że GMO jest groźne dla zdrowia człowieka albo groźne dla środowiska? To znaczy, Bo ja mogę wymienić takich instytucji dziesiątki. powiem w ten sposób. Jedyna instytucja, może pan zna dziesiątki bardzo dobrze, które właśnie są po to stworzone, żeby udowadniać bezpieczeństwo, ponieważ to jest bardzo korzystne dla koncernów produkujących modyfikacje genetyczne. Te koncerny płacą za całe instytuty badawcze. Ale Również w pani Polsce, profesor, ale to jest... ale proszę mi dać dokończyć. Ja panu nie przerywałam, tak? Więc Tak proszę jest. poczekać, aż ja skończę mówić. Oczywiście, Która przepraszam. obowiązuje. W Polsce Słucham również są zakłady i instytuty sponsorowane przez, już teraz nie Monsanto oczywiście, bo już Monsanto się wycofało z gry jako koncern o tej nazwie, ale inne koncerny obecnie zastępują, które, co można dość bardzo łatwo udowodnić, które finansowały badania i nadal finansują, a celem badań jest wykazanie, że wszystko jest bezpieczne, że powinniśmy w Europie iść w tą stronę, wprowadzać właśnie modyfikacje genetyczne, więc to jest wszystko wiadomo, cały ten mechanizm, prawda, korumpowania naukowców jest bardzo dobrze znany, ale czy ja znam? Ja tylko mogę powiedzieć, że EFSA niestety, co też było przez Wikileaks ujawniane, a naszą wyrocznią powinna być EFSA, czyli Europejska Agencja Bezpieczeństwa Żywności, prawda? No, były przypadki, gdy dostawały się tam bardzo szybko osoby, które pracowały wcześniej w Monsanto i zaczynały działać w tą stronę, aby komisję przekonać w kierunku popierania modyfikacji genetycznych. Także tutaj niestety nie ma już teraz na świecie, według mnie, nie ma czegoś takiego jak czysta nauka, jak sprawiedliwa nauka, jak bezpieczna nauka. Wszystko jest interesem, wszystko jest kierowane przez pieniądze, a koncerny, jak wiadomo, mają tych pieniędzy znacznie więcej niż niektóre rządy europejskie. Więc wydaje mi się, że jesteśmy bardzo wszyscy w trudnej sytuacji się znaleźliśmy, ale chcę zwrócić uwagę, no może nie będę mówiła o tym, co na czacie, bo na to jeszcze przyjdzie czas. Pani Ja tylko, profesor, przepraszam bardzo, tylko króciusieńki. Ja może jeszcze ja coś króciusieńki- powiem. Mogę, panie redaktorze? Tak. Pani profesor, no bo pani mówi o korupcji naukowców i właśnie jak zdecydować, którzy naukowcy to ci prawdziwi i nieskorumpowani. I w tej rzeczywistości, która nie brzmi optymistycznie, jak zaufać jakimkolwiek badaniom? Znaczy powinny być według mnie tworzone grupy niezależnych naukowców, którzy robiliby badania. Nie powiem, jaki powinien być mechanizm sponsorowania, bo w tym momencie na ad hoc tego nie wymyślę, ale na pewno z dyskusji naukowej, z dyskursu naukowego na ten temat powinny być wyłączone, moim zdaniem, instytucje ewidentnie sponsorowane przez jedną czy drugą stronę, czyli na przykład sponsorowane przez koncerny produkujące modyfikacje genetyczne albo przez, nawet też powiem, sponsorowane powiedzmy przez duże organizacje proekologiczne. Aczkolwiek prawda jest taka, organizacje proekologiczne są biedne, nie mają pieniędzy, żeby sponsorować tego typu badania. I tu jest kolejna niesprawiedliwość, bo koncepcja choćby rolnictwa ekologicznego jest na tyle, jeszcze się nie przebiła, na tyle jest jakby ciągle, no nie jest może nowa, ale jest ciągle niszowa w większości krajów, że organizacje, które się tym zajmują, nie mają pieniędzy na sponsorowanie wielkich badań. Na przykład na myszach czy szczurach, najłatwiej byłoby to robić na myszach, bo najtaniej, zrobić badania niezależne, niesponsorowane. Dobrze, pani profesor, bardzo dziękuję. Mam pytanie do pana, panie profesorze, bo tutaj zarzuty dla części naukowców potężne zostały zaproponowane, właśnie jeśli chodzi o korumpowanie i o współpracę nazbyt bliską nauki z przemysłem, wielkim przemysłem. Jak by się pan do tego odniósł, panie profesorze?
bardzo trudno jest dyskutować, dlatego że, prawda, z GMO nie wiążą się żadne niebezpieczeństwa. Na tej konferencji Wasilomar wiele lat temu, w 80-tych latach, postawiono tylko jedno zastrzeżenie, że nie powinno się stosować jej do ludzi. Nie powinno się modyfikować komórek jajowych, embrionów czy plemników. Ten zakaz został ostatnio złamany przez Chińczyków, gdzie w Chinach w jednym z uniwersytetów usiłowano leczyć dzieci spłodzone przez rodziców chorych na HIV. Leczyć w tym sensie, że wprowadzano do organizmów tych dzieci gen, który koduje białko, które hamuje jeden z enzymów wirusa HIV. Notabene autorzy tego projektu naukowego zostali w Chinach skazani na 3 lata więzienia za właśnie stosowanie inżynierii genetycznej w stosunku do człowieka. Ale wydaje mi się, że takich przykładów inżynierii genetycznej człowieka nie ma, bo nie słyszy się, żeby rodzice sobie zamawiali, że tak powiem, cechy potomstwa w tym sensie, żeby, nie wiem, dziewczynki były wszystkie podobne do Sophie Loren, a mężczyźni do Marlona Brando. I takich przypadków, ja w każdym razie o takich przypadkach nie słyszałem. No i natomiast te korzyści ze stosowania inżynierii genetycznej są oczywiste. Tam podnoszono jeden temat taki, że na przykład genetycznie modyfikowany rzepak może powodować to, że pszczoły tam gorzej wypadają i robiono takie eksperymenty, że grupę pszczół karmiono tylko pyłkiem z genetycznie modyfikowanego rzepaku, a drugą grupę z niemodyfikowanego i wyniki tych badań wykazały, że nie ma żadnej różnicy pomiędzy tymi dwoma grupami doświadczalnymi. Także takie badania nad szkodliwością czy brakiem szkodliwości GMO są prowadzone na myszach, na innych organizmach, na roślinach i jak dotąd, tutaj mam taki artykuł, gdzie taki jest profesor Kołtowski, który pisze, że właśnie jest taki artykuł, czy GMO faktycznie szkodzi pszczołom. Polscy eksperci twierdzą, że zupełnie nie. Także nie wiem, czy pani profesor zna jakiekolwiek przypadki, kiedy to inżynieria genetyczna doprowadziła do czegoś niedobrego. No ja znam, panie profesorze, Na o przykład, tym już mówiliśmy 1000 razy wcześniej. ale na przykład, Aha, bo pan profesor nie słyszy tego wszystkiego, co ja tu wcześniej. Przepraszam, czy ja mogę... Panie nie redaktorze, będę- tak, ja będę- myślę, żeby nie róbmy tutaj dyskusji między panem redaktorem i panem profesorem, a panią profesor Rębiałkowską tylko, żebyście się państwo tutaj wymieniali argumentami, chociaż pani profesor oczywiście wymieniła, powołała się na badania, ale jednak no dobrze, jednocześnie tylko- pan redaktor Tylko, że też jeżeli na to pani... wydanie. Ja chciałam Tylko, że jeżeli odpowiedzieć panu pani profesor profesorowi mówi, że nie ma... Węgleńskiemu, ale pan się Pani włączył profesor, do pani mojej profesor, odpowiedzi już- do pana profesora Węgleńskiego, więc znowu pan Okej. zachowuje się tak jakoś dziwnie, powiedziałabym, bo tak nie można. No, pan profesor mnie wywołał, Węgleński, do odpowiedzi i ja mówię, pan że profesor zapytał o badania. tak, te badania
które wszyscy doskonale znamy i które ja uważam pokazywały prawdę. Na myszach badania w Austrii powodujące poważne zakłócenia rozrodczości i bezpłodność w drugiej generacji, bezpłodność samic pod wpływem paszy modyfikowanej. To jedne, o których wiem na pewno i wszyscy wiemy, a drugie to seraliniego na szczurach, gdzie rzeczywiście pod wpływem ziarna modyfikowanego szczurzyce szybciej i częściej zapadały na choroby nowotworowe, a jeszcze jest przegląd 19 różnych, o ile pamiętam, badań, też Seralini i jego zespół przygotowali, gdzie w ogromnej większości tych badań, czy chyba wszystkich nawet, wykazywano zakłócenia metabolizmu zwierząt doświadczalnych, to właśnie były głównie chyba szczury, ale trochę i myszy, zakłócenia metabolizmu, pracy wątroby, nerek. Jeżeli chodzi o polskie badania na zwierzętach gospodarskich, to analizowała je dokładnie pani profesor Katarzyna Lisowska swego czasu. To były badania prowadzone wcześniej, bo obie z panią profesor Lisowską jakby od kilku lat no troszeczkę nie zajmujemy się po prostu tą tematyką. Dzisiaj zgodziłam się, no ale tak naprawdę nie jestem z tego też zadowolona, ale nieważne. W każdym razie, bo potrzebna jest debata stricte naukowa tutaj. Potrzebna jest jakaś konferencja, gdzie te argumenty naukowe można by wyłożyć na stół. Pani profesor, jest panią profesor, panią naukowcem. Mamy tutaj pana profesora Węgleńskiego i tutaj rozmawiamy, cytujemy badania, jak najbardziej. Jest tutaj do tego pole. A jednocześnie pan redaktor Rodkiewicz powiedział, że wspomniane przez panią badania zostały podważone w wyniku innych badań, które miały na celu ich weryfikację, prawda panie? Tak, ale pani Karolino, ja jeszcze tylko dokończę. Te badania, o których mówiłam, zarówno Seraliniego, jak badania Instytutu Austriackiego, były podważane i były atakowane, ja o tym wcześniej wspominałam, i udowodnione jest, że w tym atakowaniu i zrzucaniu z piedestału tych badań brali udział ludzie zatrudnieni wcześniej w koncernie Monsanto, a przyjęci do zespołów po to, specjalnie do zespołów naukowych, aby obalić. I na to ja też mam dowód, w obu przypadkach mam dowody. Także to nie jest czysta gra. Te badania były dobrze prowadzone naukowo. Moja koleżanka, która prowadziła badania na myszach, dostała wymówienie z pracy w momencie, gdy właśnie Monsanto włączyło się do atakowania jej wyników, bo ona udowodniła bezpłodność samic, kazano jej te badania wycofać, a jej samej kazano iść natychmiast na emeryturę i zamknąć usta. Pani profesor, no właśnie. Ja mogę to udowodnić, także niestety tak się dzieje, panie profesorze, może pan o tym nie wie akurat, że coś takiego zaistniało. Pani profesor, to proszę opublikować to w recenzowanym czasopiśmie. Myślę, że zyska pani no, duży rozgłos, jeżeli pani udowodni szkodliwość GMO. Natomiast no, ja muszę, przepraszam bardzo, ale ja muszę zdanie komentarza, bo stwierdzenie, że nie ma badań niezależnych, jest po prostu nieprawdziwe. Chociażby w Unii Europejskiej mieliśmy przez Komisję Europejską sponsorowany, kosztował 300 milionów euro, 25-letni projekt, wielki projekt badawczy, w którym uczestniczyło 300 niezależnych zespołów badawczych, 150 publikacji zostało wydanych i te badania dowodzą bezpieczeństwa GMO. Ja jeszcze mogę podać liczne przykłady ze Szwajcarii, finansowane przez rząd szwajcarski badania, finansowane przez inne kraje. Mamy ponad 3000 badań, również polskie badania nad wpływem pasz. Proszę pani profesor twierdzi, że te badania wykazały, że GMO jest niebezpieczne. No, co innego twierdzą autorzy tych badań. No, można ten raport bardzo łatwo znaleźć, ja zresztą na czacie podlinkowałem do tych wszystkich badań, umieściłem linki, więc każdy może je sobie znaleźć. Mamy ponad 3000 niezależnych badań przeprowadzonych na całym świecie, które dowodzą bezpieczeństwa GMO. I przepraszam, no ale muszę to powiedzieć. No, to jest momencik. Teraz proszę, żeby pani mi jeszcze pozwoliła dokończyć i nie przerywała. To jest trochę jak dyskusja, a nawet nie trochę, to jest dokładnie jak dyskusja z antyszczepionkowcami, którzy też twierdzą, że wszyscy naukowcy, czy niemal wszyscy są przekupieni przez koncerny farmaceutyczne i tak dalej, i tak dalej. No tylko, że
w rzetelnej nauce odpowiedzią na pytanie, czy coś szkodzi, czy nie, są rzetelne publikacje. Jeżeli mamy tysiące tych publikacji, jeżeli poważne towarzystwa eksperckie, naukowe i instytucje, które są powołane do tego, żeby badać bezpieczeństwo żywności, mówią, że to jest bezpieczne, to przepraszam, argumenty typu, że moja znajoma w Austrii, to ją usunęli, bo coś tam Monsanto, to są, przepraszam pani profesor, ale to są jakieś plotki, to są jakieś niezweryfikowane anegdoty, których nie można brać w dyskursie naukowym poważnie. Pozwolę sobie odpowiedzieć. To nie są plotki, to są fakty i no cóż, swego czasu pewien dziennikarz zbierał na ten temat materiał, no niestety nie dokończył swojego dzieła, bardzo źle się stało. Wycofał się z tego, ale były zbierane dane do reportażu właśnie na temat łamania naukowców. Takich przypadków było bardzo wiele wcześniej. Osobiście mam bardzo dużo wątpliwości co do bezstronności badań, których jak pan twierdzi jest 150 czy 300, pokazujących takie całkowite bezpieczeństwo, ale chcę jeszcze dokończyć jedną rzecz, bo nie dokończyłam. Analiza badań polskich na świniach i innych zwierzętach gospodarskich, bo takie badania były też na SGGW i w Instytucie Zootechniki i tak dalej, które końcowe wnioski zawsze były śpiewające, czyli pasze GMO nie wpływają w żaden sposób na te zwierzęta. Otóż po analizie pani profesor Katarzyny Lisowskiej, która jest biologiem molekularnym i naprawdę to jest jej dziedzina, na czym ona się naprawdę bardzo dobrze zna, okazywało się, że u tych zwierząt były zmiany metabolizmu, zmiany pracy narządów, głównie wątroby i nerek, i o tym się nie mówiło w tych pracach. To się zamiatało pod dywan, a wnioski były, że jest cudownie. W związku z tym to również jest materiał, który można, że tak powiem, odkurzyć, bo to była ta analiza robiona kilka lat temu. Można to odkurzyć i można to ujawnić, tak samo jak historię z badaniami austriackimi, czy to, co się działo z Seraliniem, jak został oskarżony przez Monsanto i wygrał sprawę w sądzie, jako pierwszy naukowiec chyba na świecie, który wygrał sprawę sądową. I jego praca została opublikowana w pełnej chwale w innym czasopiśmie. Także to panowie... Ja pokażę pewien dokument. Czy widać? Nie do końca. Może pan, panie profesorze, powiedzieć nam, co to za dokument? Jest artykuł w piśmie Biotechnologia, czy na stronie biotechnologia.pl, czy GMO faktycznie szkodzi pszczołom. Polscy eksperci twierdzą, że absolutnie nie. I prowadzono rzeczywiście badania na dwóch grupach pszczół, jedne karmione pyłkiem z roślin GMO, inne z roślin nie GMO i okazało się, że nie ma najmniejszych różnic pomiędzy tymi dwoma grupami doświadczalnymi. I w każdym razie to jest opublikowane właśnie w piśmie Biotechnologii. Panie, tak, właśnie, pani Doroto, bardzo prosimy tutaj o odniesienie się chyba do tych milionów wątków, które już zostały poruszone. Nie, to jest niemożliwe. Chciałam powiedzieć tylko o dwóch rzeczach. Pan profesor Węgleński tutaj przytoczył kwestię miodu. Bardzo dziękuję za to, ponieważ słynne zanieczyszczenie miodu i sprawa w sądzie na poziomie niemieckim, jak również w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości skończyła się odszkodowaniem dla pszczelarza, który dostał wprawdzie śmieszne 6 000 euro za to, że jego miód był zanieczyszczony pyłkiem kukurydzy, ale szanowny panie redaktorze Marcinie Rutkiewicz, ten miód nie był wzbogacony pyłkiem GMO, on był zanieczyszczony i pojęcie zanieczyszczenie używane jest powszechnie także w prawie. Jeżeli uprawiam sobie odmianę X, a ktoś mi ją zanieczyści odmianą oksyd 235 rzepaku, to mój rzepak nie jest wzbogacony tą odmianą GMO, a firma francuska, która jest właścicielem tej odmiany, może mieć do mnie pretensje, że nielegalnie sobie od sąsiada przywiałam troszeczkę nasion odmiany genetycznie zmodyfikowanej. Także mówmy o konkretach, a nie o tym, co nam się wydaje. Zanieczyszczenia rzepaku stwierdzane są co rok. Przypominam, że rzepak GMO nie jest dopuszczony do uprawy w Unii Europejskiej ze względów, o których mówiłam. I koniec, kropka. Dziękuję. Panie redaktorze, proszę o odniesienie się.
No, możemy sobie, znaczy sprawa zanieczyszczenia, znowu to słowo bardzo negatywnie. No w miodzie znalazł się pyłek, który pochodził z roślin zmodyfikowanych genetycznie, a ponieważ przyjęte zostało prawo, że produkt, który zawiera roślinę GMO, powinien być oznakowany jako GMO, no to powstało pytanie, czy miód, w którym tego pyłku są znikome ilości, ale są. Czy jeżeli w nim jest pyłek roślin GMO, to on powinien być oznakowany jako produkt GMO. No możemy sobie stosować najrozmaitszą ekwilibrystykę prawną i sobie definiować, że taki produkt to jest GMO, albo jeszcze te produkty nazwać w dziesiątki różnych sposobów i potem twierdzić, że dany produkt musi być znakowany, ponieważ w nim znalazła się substancja X, którą uznajemy, że powinna być znakowana. No, można to robić na różne sposoby. Pani też wspomniała o tym, że jeżeli, nie wiem, rzepak GMO przekrzyżuje się z pani rzepakiem, to przyjdzie do pani zła firma Monsanto, która zresztą nie istnieje, jest to w tej chwili Bayer, i panią oskarży o to, że pani Proszę, wysłała... tak nie powiedziałam. Okej, to tak zrozumiałem. Przepraszam, jeżeli źle panią zrozumiałem, bo była to też słynna sprawa i argument podnoszony przez przeciwników GMO, że jeżeli te rośliny, że jeżeli nastąpi przekrzyżowanie na przykład rzepaku i ten pyłek znajdzie się na polu rolnika, który nie stosuje rośliny GMO, no to koncern, który wyprodukował tę roślinę, będzie go ścigał. No najpierw ten koncern musiałby udowodnić, że ten rolnik celowo zostawił sobie bez płacenia licencji, bez opłaty licencyjnej na kolejny rok na zasiew i obsiał pole w sposób, który wyklucza naturalne przekrzyżowanie się. Natomiast jeżeli się naturalnie przekrzyżuje, to firma, przynajmniej tak jest w Stanach Zjednoczonych, to firma na przykład Bayer czy inny producent GMO jest zobowiązany na swój koszt usunąć tę roślinę z pola tego rolnika, jeżeli to nastąpiło w sposób niezamierzony. Dziękuję panie redaktorze. Teraz mam Można pytanie do... jeszcze sekundę o tym rzepaku, bo rzepak, te zanieczyszczenia rzepaku, podkreślę również w wyroku Trybunału Sprawiedliwości, we wszystkich wyrokach użyte jest słowo zanieczyszczenie, był usuwany na koszt podatników w Europie, tak? Nie wzywano firmy takiej czy innej, żeby usuwała i to troszeczkę musi się pan zdecydować, co pan chce, czy Ja mówię o pana zdaniem mają być objęte ochroną, czy można sobie je wysiewać na lewo i prawo, tudzież zanieczyszczać, chyba że pan nie lubi słowa zanieczyszczenie nasionami GMO, tylko wzbogacenie nasionami GMO i to jest troszeczkę sprzeczne z ochroną odmian i z prawem właściciela o odmiany do opłaty licencyjnej za korzystanie tej odmiany. Ja nie mówiłem nic. Ja bym była za tym, że jeżeli mówimy o ochronie odmian, mówimy o ochronie odmian objętych ochroną prawną, bo jest cała masa starych odmian, które taką ochroną nie są objęte i rolnicy z takich nasion korzystają, sadzonek, starych odmian, najsłynniejsza Antonówka, nie trzeba płacić żadnej licencji, więc nie wszystkie odmiany są objęte ochroną i na pewno odmiany GMO są nie tylko objęte ochroną prawną, ale także zakazem lub zezwoleniem na uprawę. I odmiany rzepaku, żadna z nich nie jest dopuszczona do uprawy w Europie i to jest ewidentne zanieczyszczenie. Tak, w Europie nie są dopuszczone do uprawy, no ale w Stanach Zjednoczonych toczyła się dyskusja, czy takie przekrzyżowanie jest zanieczyszczeniem. I co innego jest przekrzyżowanie się roślin, a co innego jest dostanie się pyłku do produktu żywnościowego, jakim jest miód. To już są dwie różne sprawy. Ja nie używałbym słowa zanieczyszczenie, bo ono się kojarzy z jakimiś toksynami, niebezpiecznymi substancjami. I to, o czym pani mówi, to przekrzyżowanie się, może zachodzić również w przypadku odmian roślin, które są zmodyfikowane genetycznie, ale nie podpadają pod tę klasyfikację GMO, bo są zmodyfikowane genetycznie starymi metodami. I też może pani uznać, że nie życzy sobie pani, żeby ta roślina się przekrzyżowała, ale nie ma pani na to wpływu, jeżeli pani sąsiad używa rośliny, której pani nie używa. Te rośliny się różnią genetycznie. Mam pytanie do pana profesora, który, przypomnę, jest profesorem biologii i genetyki, byłym rektorem Uniwersytetu Warszawskiego i bardzo uznanym naukowcem. Chciałam się, panie profesorze, pana zapytać, jako autorytetu w tej dziedzinie, czy ostatecznie GMO jest jakkolwiek zagrożeniem dla zdrowia człowieka? Wręcz odwrotnie. Nie wiem, czy państwo znacie taką odmianę ryżu, która się nazywa złoty ryż.
Ona została wychowana gdzieś najpierw w Szwajcarii, później w Instytucie Ryżu na Filipinach i to jest rozprowadzana za darmo, ten ryż uprawiany, nasiona ryżu, ziarna ryżu rozprowadzane wśród ludności, co chroni miliony ludzi przed poważnymi chorobami. Także te modyfikacje genetyczne roślin, tak jak właśnie ryżu uprawianego normalnie, bo nie w żadnych zamkniętych laboratoriach, tylko na polu, tak jak się ryż uprawia, są na świecie bardzo już często stosowane i z ogromną korzyścią dla lokalnych społeczeństw. Ja mam, panie profesorze, jeszcze jedno pytanie, które pochodzi z naszego Q&A do pana, może na początku, choć jest to pytanie do wszystkich. Czy naprawdę potrzebujemy GMO? Czy nie wystarczy powrót do większej bioróżnorodności upraw, zarówno pod względem gatunków, jak i odmian? Wie pani, jak popatrzeć na zdjęcia na przykład pokazujące odmiany pszenicy, jak mieliśmy do czynienia powiedzmy 1000 lat temu. To są maleńkie trawki z kilkoma ziarenkami, że różnica plenności tych roślin modyfikowanych najpierw poprzez selekcję, a obecnie dzięki technikom inżynierii genetycznej jest kolosalna. Dzięki tym modyfikacjom genetycznym, które wprowadzamy, mamy na świecie wystarczającą liczbę czy ilość żywności, żeby wyżywić tą ogromną liczbę ludzi, która obecnie świat zamieszkuje. Dziękuję. Mam to samo pytanie do pana redaktora Rodkiewicza na temat tego, po co nam właściwie w ogóle GMO, czy nie lepiej dbać o bioróżnorodność. Jak się ma GMO do bioróżnorodności z pana perspektywy? Ten złoty ryż chroni przed ślepotą. Ja bym nie mówił o swojej perspektywie, tylko ja staram się przedstawiać perspektywę rzetelnej nauki. I jeżeli w tym pytaniu jest takie zrozumiałem, jeżeli dobrze je zrozumiałem, czy odmiany GMO nie wyprą innych odmian, no to pytanie wskazuje na pewne nieporozumienie. To znaczy odmiany GMO to nie są nowe odmiany, to są stare odmiany, które są dotychczas używane, konwencjonalne, takie nazwijmy, do których się wprowadza daną cechę za pomocą skopiowania jednego czy dwóch genów. I tak na przykład w Indiach, gdzie uprawiana jest bawełna GMO, uprawia się ponad 900 lokalnych odmian bawełny indyjskiej stosowanych w Indiach. W związku z czym wprowadzanie GMO to nie jest wprowadzanie, to nie jest redukowanie liczby odmian. Czy w ogóle potrzebujemy GMO? Oczywiście, że potrzebujemy, żeby chronić środowisko, ale też żeby starać się chronić nasze zdrowie, to znaczy na przykład wprowadzać odmiany o cechach bardziej prozdrowotnych, potrzebujemy bardziej precyzyjnych narzędzi ulepszania roślin. I teraz można sobie zadać pytanie, czy na przykład w Polsce potrzebujemy dopuszczonej w Unii Europejskiej kukurydzy BT. Co to jest za kukurydza? To jest kukurydza, która ma skopiowany gen bakterii, który to gen odpowiada za produkcję pewnego białka, które jest szkodliwe, toksyczne dla niektórych szkodników. Zresztą tę toksynę BT używa się w rolnictwie ekologicznym do oprysków od dziesiątków lat. I teraz dzięki inżynierii genetycznej mogliśmy spowodować, że nie trzeba stosować tych oprysków, tylko roślina sama produkuje tę toksynę w swoich liściach. I dzięki temu polscy rolnicy, dopóki było dozwolone w Polsce uprawianie tej kukurydzy, nie musieli stosować żadnych, podkreślam żadnych, oprysków środkami owadobójczymi. No nie muszę mówić, jak pozytywny jest to wpływ i tam to też mamy sporo badań badających już bioróżnorodność, jeżeli mówimy o bioróżnorodności, tylko
jeżeli chodzi o bioróżnorodność owadów na polach, na których wysiewane są tego typu rośliny, właśnie z tą cechą BT. Dla mnie jest to ogromna korzyść, ale tych korzyści jest dużo więcej. Mogę się tutaj powołać też na badania polskiej naukowczyni, pani profesor Karoliny Głowackiej, która pracuje w Stanach Zjednoczonych i która zajmowała się wprowadzaniem do roślin takiego mechanizmu, który powoduje, że przy dużym nasłonecznieniu lepiej działa mechanizm obronny, chroniący tę roślinę przed negatywnym wpływem właśnie tego promieniowania słonecznego. I dzięki temu plony roślin, a to na razie badano na tytoniu i na soi, podnosiły się o 30%. Nie używa się tutaj żadnych środków chemicznych, po prostu poprawia się naturalny mechanizm w roślinie, dzięki któremu ta roślina lepiej radzi sobie w warunkach dużego nasłonecznienia. Po prostu szybciej włącza i wyłącza ten mechanizm. I można podać dziesiątki przykładów tego typu roślin. No, pan profesor tutaj się odwoływał też do tego złotego ryżu, który w tym roku niestety dopiero w tym roku zacznie być uprawiany przez rolników na Filipinach, ale który może pomóc w walce z niedoborami witaminy A, które z kolei skutkują ślepotą i różnymi innymi negatywnymi konsekwencjami zdrowotnymi. No też, czy potrzebujemy roślin GMO? No rolnicy na Hawajach, którzy uprawiali papaję, odpowiedzą, że absolutnie potrzebujemy. Również rolnicy... Panie redaktorze, przy okazji, jak już Pan o tych kwestiach mówi, chciałabym do pańskiego koszyczka tej odpowiedzi dodać temat uchodźców z globalnego południa i kwestię GMO w kontekście wojny w Ukrainie. O matko, kwestia globalnego południa, no to jest ogromny temat. Ja tutaj może pokażę jedną z książek, które na ten temat powstały. To jest GM Crops and the Global Divide. To jest takiej pani profesor z RPA. To jest książka poświęcona temu, dlaczego Europa odcięła i świat zachodni de facto odciął od nowoczesnej biotechnologii przede wszystkim Afrykę, a też w pewnym stopniu Azję. I to jest ogromny problem. To znaczy, jeżeli my nie pomożemy Afryce w ten sposób, że dostarczymy jej narzędzi do tworzenia roślin, które dadzą lepsze plony bez negatywnego, czy też minimalizując, zmniejszając wpływ negatywny na środowisko, to będziemy mieli poważne problemy społeczne. To znaczy ta fala uchodźców, która z kolei u nas będzie i już powoduje pewne problemy społeczne, będzie się zwiększać. To znaczy warto tym ludziom, czyli rolnikom w Afryce, którzy wręcz błagają o to, dać narzędzia, które pozwolą im radzić sobie z problemami głodu. To jest kwestia dla tych ludzi i w tych obszarach geograficznych to jest kwestia życia i śmierci. My mamy ten komfort, że my sobie możemy powiedzieć, co moim zdaniem jest niemądre i nieracjonalne, że możemy nadal opryskiwać kukurydzę środkami chemicznymi, które są zresztą mało skuteczne i możemy mówić, że kukurydza GMO jest niedobra i my jej nie chcemy. Okej, mamy ten komfort, my z głodu nie umrzemy. Dla rolnika w Afryce, którego plony są niszczone przez szkodniki, to jest kwestia życia i śmierci dla niego, dla jego rodziny i dla innych ludzi. Dlatego bardzo potrzebujemy GMO, ponieważ możliwości wpływu na zwiększanie plonów przy zwiększającej się liczbie ludności na świecie poprzez używanie środków chemicznych, które powinniśmy redukować, czy też poprzez nawożenie, no, zmniejszają się. Rezerwy, które pozostają, to są rezerwy w postaci usprawniania roślin, dodawania im cech, które pozwolą zwiększać plony bez właśnie tego negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Dziękuję. Pierwsza się zgłaszała i bardziej wytrwale pani profesor. No tak, ja się zgłaszam, bo pan redaktor Rotkiewicz zabiera większość czasu tego antenowego, a my z panią Dorotą to tak szczątkowo jesteśmy dopuszczane tutaj do głosu. Więc ja teraz chciałam powiedzieć tak, że jest tak po prostu, że wizja tutaj kreślona przez pana redaktora Rotkiewicza, no i po części też pana profesora Węgleńskiego, jest zasadniczo różna od wizji, którą my reprezentujemy z panią Meterą, a ta wizja jest związana z rosnącym sektorem produkcji ekologicznej, który, jak doskonale wiemy, niedozwolone są wszelkie stosowanie jakichkolwiek praktyk modyfikacji genetycznych i organizmów pochodzących, czy produktów z tego tytułu.
dla sektora ekologicznego jest w tej sytuacji oczywiste, że jest bardzo duże zagrożenie ze strony właśnie produkcji modyfikowanej genetycznie. Natomiast jeżeli chodzi o wizję rozwoju rolnictwa i wizję, nie chcę może za bardzo mówić o Afryce, ponieważ tutaj chyba za daleko wypływamy za zbyt dalekie wody, może raczej trzymajmy się naszego podwórka europejskiego. Konsumenci europejscy, jak tutaj pani redaktor na początku wspomniała, z badań wynika, że między 60 a 70% konsumentów polskich i europejskich nie chce jeść i kupować i jeść żywności modyfikowanej genetycznie. I to jest informacja dla polityków, to jest informacja dla decydentów, że nie należy wspierać tego kierunku, pomijając, czy jakby odsuwając na chwilę tą walkę o argumenty naukowe, to jest też walka o konsumenta. Konsument europejski chce żywności wysokiej jakości, żywności naturalnej, najlepiej ekologicznej lub z tradycyjnych systemów rolniczych. I dlatego Polska, w polskim interesie nie jest wprowadzanie upraw genetycznie modyfikowanych, bo w ten sposób zamykamy sobie rynki europejskie. To, co sprzedajemy do Niemiec, Francji, Włoch i innych krajów Unii Europejskiej, sprzedajemy dlatego, że Polska postrzegana jest jako kraj o naturalnym rolnictwie. Co do tego, czy jest absolutnie tu konieczne wprowadzanie modyfikacji genetycznych, no to uważam i nasze środowisko uważa, że nie jest. Wręcz odwrotnie, jesteśmy przeciwni temu i uważam, że jest niepotrzebne po prostu wprowadzanie modyfikacji genetycznych w polskim rolnictwie, ponieważ my produkujemy i tak za dużo żywności, są limity, nie wolno nam produkować na przykład zbyt wiele mleka, pszenicy i innych płodów rolnych. Są limity europejskie. My jako kraj rolniczy moglibyśmy jeszcze więcej produkować, tylko po co? Bo nasz naród wyżywimy bez problemu, jeszcze prawda, sprzedajemy, eksportujemy, nie moglibyśmy jeszcze więcej, więc nie ma powodu wprowadzania modyfikacji genetycznych, tym bardziej, że tracimy konsumentów zamożnych z starej Unii Europejskiej, którzy takiej żywności spaskudzonej, pozwolę sobie użyć tego określenia, spaskudzonej modyfikacjami genetycznymi nie będą po prostu kupowali. Czyli to jest to, że panowie promujecie to w naszym kraju, no to jest wbrew interesowi ekonomicznemu naszego kraju. To jest jedna sprawa. Pani Doroto, pani też chciała się wypowiedzieć i ja przy okazji, jako że zajmuję się pani rolnictwem ekologicznym, chciałabym panią zapytać, czy największym problemem pani zdaniem dla bioróżnorodności środowiskowej jest GMO, czy też po prostu przemysłowe rolnictwo? Może najpierw powiem to, co chciałam powiedzieć, a mianowicie epatowanie GMO, które pozwoli nam zwalczyć głód i wyżywić ludzkość, po prostu już dawno przestało być wiarygodne, ponieważ jeżeli mamy GMO w przestrzeni rolniczej i produkujemy żywność GMO powiedzmy od 30 lat, może się głód zmniejszył, może nie zmniejszył, ale głód jest polityczny. Jesteśmy dorośli i wszyscy doskonale wiemy, dlaczego jest głód i co się dzieje w tej chwili na świecie od wielu lat i żadne GMO nie pomoże fali uchodźców, bo potrzebne są zmiany polityczne i demokratyczne, a nie GMO. W związku z czym na pewno jestem przekonana, że gdyby zapytać uchodźców, którzy przyjeżdżają do Europy, że wyjeżdżają z Afryki dlatego, że tam nie ma GMO i jest głód, no to po prostu jest to bardzo pokrętna filozofia. Natomiast w Unii Europejskiej jakby statystyki jasno pokazują, jakie jest podejście konsumentów do GMO. Jeszcze 10 lat temu było chyba 10 krajów, w których uprawiano GMO. Nawet były próby z ziemniakiem Amflora, bardzo się niedobrze skończyły wielkim skandalem, ponieważ było wielkie zamieszanie, zanieczyszczenie, brak identyfikacji. W tej chwili zostały nam tylko 2 kraje, w których uprawia się kukurydzę GMO i jest to 69 000 hektarów. A 14 milionów hektarów upraw ekologicznych. No jakby tylko porównanie tych 2 cyfr
no, wskazuje nam, o co tu chodzi. Teraz podam dane z kraju, który ma najlepiej po prostu opracowane dane moim zdaniem. Wartość rynkowa produktów ekologicznych w Niemczech w 2022 wynosiła około 15 miliardów euro i lekko spadła. Natomiast wartość rynku produktów wyprodukowanych bez GMO w całym łańcuchu wynosiła 13 miliardów i lekko wzrosła. Jest to nowy rynek, rosnące właśnie produkty oznakowane bez użycia techniki genetycznej w Austrii, w Niemczech, w Polsce, który zdobywa coraz większy segment rynku spożywczego. Natomiast nie znam żadnych danych, jaka jest wartość żywności GMO w Unii Europejskiej, bo takich danych chyba nie ma, bo takich produktów chyba nie ma. Ja ich w żadnym kraju, na żadnej półce nigdzie nie widziałam. Natomiast są tylko pasze dla zwierząt oparte na śrucie genetycznie modyfikowanej. Natomiast przy ostatnich próbach Komisji Europejskiej do zmiany dyrektywy 2001/18 i w ogóle do podejścia do nowego GMO, do nowych technik hodowlanych, kilka wielkich sieci supermarketów, to nie jest z mojej strony żadna ich reklama, ale Rewe, Aldi, Pennymarkt, wiele supermarketów stworzyły wspólną petycję, żeby nie zmieniać prawa europejskiego w tym zakresie, które dość szczegółowo reguluje dopuszczanie, znakowanie i identyfikację GMO w całym łańcuchu produkcji i dystrybucji. Więc nawet supermarkety, które dążą do wiarygodności, transparencji, zapewnienia dobrego wyboru konsumentów, nie chcą w ogóle słyszeć o tym, żeby GMO znalazło się na ich półkach. Więc mam taką prośbę do przeciwników, żeby nie epatowali złotym ryżem, bo w kulturze europejskiej po prostu nie ma miejsca na żywność GMO. Owszem, jest ukryte GMO w postaci pasz, natomiast rozwija się niesamowicie rynek dotyczący produktów bez GMO. Jest to rynek luksusowy, dotyczy oczywiście Europy, ale wszystko jedno, co byśmy robili w Europie, to tylko polityka, a nie GMO, może uchronić kontynenty i kraje, w których jest głód, od tego głodu, a na pewno nie jest to GMO. Teraz pozwolę sobie odpowiedzieć na Pani pytanie o zagrożenie dla rolnictwa ekologicznego ze strony GMO. Owszem, znane były przypadki zanieczyszczenia pyłkiem kukurydzy GMO, kukurydzy w Hiszpanii, również upraw ekologicznych. Jest to bardzo smutny moment, ponieważ rolnik ekologiczny traci certyfikat na tę kukurydzę, bo nie był w stanie się zabezpieczyć, a przecież nie osłoni kloszem swojego pola ekologicznej kukurydzy. Kukurydza była sprzedawana jako konwencjonalna. Oczywiście to zanieczyszczenie i tak musiało się mieścić poniżej 0,9%, ponieważ w przeciwnym wypadku byłby już to produkt GMO z przeznaczeniem wyłącznie na paszę. W Polsce takich przypadków nie było, aczkolwiek był kiedyś taki przypadek, że kukurydza polska wysłana do Szwecji i stwierdzono tam GMO, był zwrot tej kukurydzy. Było to też prawdopodobnie z wynikiem chyba albo nielegalnej uprawy GMO, albo być może przepylenia. Więc dla różnorodności biologicznej w Unii Europejskiej, moim zdaniem, nie ma w tej chwili dużego zagrożenia różnorodności dzikiej i rolniczej. Natomiast to zagrożenie jest w całym łańcuchu produkcji i dystrybucji, czyli przez kombajny, maszyny w przemyśle spożywczym, które coś tłoczą, sortują, pieką, mielą i tak dalej. Tam to zagrożenie jest, ale już zanieczyszczenie, a nie zagrożenie dla różnorodności biologicznej. Jeśli miałabym powiedzieć, co jest największym zagrożeniem dla różnorodności biologicznej z punktu widzenia rolnictwa ekologicznego, to są pestycydy. Używamy bardzo dużo pestycydów. Polska ma jedno z wyższych miejsc w Europie i to jest nieprawda, że jest w Polsce dużo mniej. W uprawie jabłoni to jest tak samo jak w wszystkich innych krajach, to jest 10 kg, ponad 10 kg substancji aktywnej na hektar rocznie średnio w kraju, natomiast potencjalnie można użyć nawet 30-40 oprysków, co doprowadzi do 35 kg substancji aktywnej chemicznych środków ochrony roślin i to jest największe zagrożenie rolnictwa ekologicznego w naszym kraju. Każda działka ekologiczna sąsiaduje z jakąś działką, prawie każda chronioną chemicznie, są zniesienia, przed którymi rolnik ekologiczny nie może się
obronić. Całe szczęście od 2015 roku Polska, tak samo jak 19 innych krajów i regionów, skorzystała z klauzuli opt-out i wprowadziła zakaz uprawy kukurydzy MON 810. Ta kukurydza, już jak wspomniałam, jest uprawiana na znikomej powierzchni, tylko w Hiszpanii i Portugalii. Nawet Słowacja i Czechy zaprzestały już uprawy GMO. Także przyszłość to jest w rolnictwie ekologicznym, a nie w GMO, proszę Państwa. No dobrze, panie profesorze, ja tak jestem coraz mniej optymistyczna, słuchając państwa, naszych ekspertów. Chciałabym w związku z tym zapytać pana, panie profesorze, pan nie słyszał na początku badań opinii publicznej, które zacytowałam, że więcej Polaków jest przeciwnych GMO niż za. U nas tak naprawdę nasi eksperci, nasi paneliści pozostają na swoich stanowiskach i ani o jotę nikt z obecnych tu 4 ekspertów nie zmienił swojego podejścia. Mam więc pytanie, czy widzi pan jakąkolwiek możliwość rozwiązania tej polaryzacji, wpłynięcia na tę dyskusję na temat GMO? Co pan widzi, jakie szanse dla nas jako społeczeństwa, aby się pogodzić? Bardzo trudno walczyć z teoriami spiskowymi. One w Polsce jakoś się... Przepraszam bardzo, wypraszam sobie, ja się posługiwałam faktami i prawem. Dziękuję. I bardzo to było skierowane i do pani profesor Rębiałkowskiej. I nie wycofuję się z tego, że uważam, że... To bardzo przepraszam, nie powiedziałam ani jednej teorii spiskowej, że opierałam się wyłącznie na prawie i na faktach stwierdzonych. Ja również wypraszam sobie mówienie, że tego typu do nas, że my jakimiś tutaj spiskowe teorie głosimy. My się opieramy na wiedzy, na raportach międzynarodowych, różnych organizacji FAO i innych, gdzie właśnie wspieranie lokalnej bioróżnorodności rolniczej wydaje się jednym z najlepszych narzędzi, żeby zapobiegać głodowi. Ja na czacie napisałam, że dzieciom z krajów południa niepotrzebny jest złoty ryż. Wystarczy, jeżeli matki będą im podawały jak najwięcej różnych lokalnych roślin, w tym na przykład kolorowe banany, które zabezpieczają przed awitaminozą A i przed ślepotą. I to jest również udowodnione i mogę to udowodnić, są badania na ten temat. Panie profesorze. Bardzo dziwne, że wszystkie poważne instytucje naukowe, w Polsce Polska Akademia Nauk, czy Konferencja Rektorów Szkół Akademickich, KASP, że wszystkie mają zupełnie inny pogląd niż wyrażany tu przez obie panie. Jakoś tak się dzieje, że Komitet Biotechnologii Polskiej Akademii Nauk, jak Konferencja Rektorów Akademii Szkół Wyższych w Polsce, wszyscy reprezentują pogląd taki, że GMO jest bardzo korzystne i nie niesie ze sobą żadnych zagrożeń. A panie tutaj właśnie występują z jakimiś twierdzeniami, które nie sądzę, żeby były oparte na faktach, bo jest rzeczywiście pewno kilku takich przeciwników GMO, jak Serranini we Włoszech, ale naprawdę to jest margines i to nie wpływa na stosunek większości ludzi, w każdym razie naukowców, do GMO. Panie profesorze, sekunda, pani profesor. Panie profesorze, ale moje pytanie było inne. Mimo wszystko są te podejścia i jednak podejście pani profesor i pani Doroty Metery jest podejściem 60% około Polaków. Co zrobić? No, na pewno lepiej uczyć i to jest uderzenie się w piersi, że za mało są środowiska naukowe rozsądne, za mało się angażują w uświadamianie ludziom, prawda, takich rzeczy jak właśnie korzyści ze szczepionek, prawda, bo ciągle mamy w Polsce ten ruch antyszczepionkowy dość głośny, jak korzyści z GMO, bo też właśnie jak widzimy mamy ludzi przekonanych, że GMO szkodzi. I jest ileś takich tematów, w których ten świat naukowy chyba lekceważy sobie uświadamianie społeczeństwa i to, co trzeba zrobić, to
wydaje mi się, że warto by mobilizować nauczycieli szkół podstawowych, szkół średnich po to, żeby mówili prawdę o GMO. Tak, tutaj pan Tomasz Czubiński wspomniał, że możliwe, że problemem jest to, że środowisko naukowe nie potrafi używać przystępnego dla społeczeństwa języka. Możliwe. Pani profesor, Ja chcę powiedzieć, i że to już będzie nasze też kończące, to będą nasze kończące wypowiedzi, więc przy okazji ad vocem bardzo proszę też o może taką konstruktywną jakąś myśl, taką jak pan profesor powiedział o nauce, jak może spróbować przezwyciężyć polaryzację. dobrze, postaram się. Przede wszystkim chciałam powiedzieć, że jest mi bardzo smutno i przykro, że pan profesor Węgleński cytuje, czy opiera się wyłącznie na poglądach gremiów naukowców, które właśnie biotechnologów, i jak słyszymy, to gremium rektorów polskich, nie wiem o tym, no być może też, i to świadczy o jednej bardzo smutnej sprawie, że te gremia naukowe w Polsce nie czytają dokumentów europejskich, nie interesują się tym, co mówi FAO, WHO. Ciemnota kompletna. Ale proszę polskich mi uniwersytetach. ja bym chciała, żeby Państwo się Żartujmy. zainteresowali troszeczkę polityką europejską, Zielonym Ładem i tym, co w tej chwili jest strategią Komisji Europejskiej, bo Państwo żyjecie w jakimś swoim świecie. No bo jesteśmy głupi. Dokumenty FAO, proszę przeczytać, jaki jest kierunek, jest zrównoważoność, a rolnictwo ekologiczne w tej zrównoważoności gra pierwsze skrzypce. I w tą stronę idzie Unia Europejska. Czy panowie tego chcecie, czy nie? Jeżeli wam się to nie podoba, to wasz problem. Natomiast musicie skonfrontować się z tym, że inna jest polityka w tej chwili Unii Europejskiej niż wy głosicie na bazie jakichś wybranych gremiów wspaniałych rzekomo naukowców. Jest No, inaczej. Polska Akademia Nauk, ale to są durnie. Być może za wysoka średnia wieku jest Polskiej Akademii Nauk. Nie wiem, panie profesorze, z czego to wynika, ale trzeba się zapoznać z europejskimi dokumentami, z Zielonym Ładem i ze strategią europejską i o tym mówić, a nie w kółko cytować i powtarzać swoje argumenty, że nie, ja chcę swoje zabawki koniecznie wprowadzać tutaj w Europie i w Polsce. Te zabawki są nikomu tu niepotrzebne. Potrzebna jest strategia właśnie zrównoważonego rolnictwa, w tym przede wszystkim ekologicznego i pokrewnych jemu kierunków. To jest Europie i Polsce potrzebne i potrzebne jest polskiemu konsumentowi. I ja uważam tak, trzeba uczyć i my uczymy studentów w tą stronę. Ja robię wszystko, żeby uczyć. Wielu studentów, setki, nawet może z 1000 już przekonałam do swoich racji i robię to. Więc nie jest tak, że ja jestem jakaś ciemna, nieuczona i nie uczę ludzi, czego trzeba. Właśnie robię to. A jeżeli coś trzeba wzmocnić, to trzeba wzmocnić przekaz do całego społeczeństwa na temat tego, co naprawdę Polsce i Europie jest potrzebne. I to uważam, że wszyscy powinniśmy robić. Dziękuję. I ja dziękuję. Pani Doroto. Dzień dobry, dziękuję bardzo, przepraszam. No szkoda, że tak troszeczkę się bardzo pokłóciliśmy na koniec, a te wszystkie racje, które panowie zwolennicy GMO proponowałabym przedstawić Komisji Europejskiej, Europejskiemu Trybunałowi Sprawiedliwości jako polską wizję GMO i również producentom w Hiszpanii, w Portugalii, którzy rezygnują z uprawy kukurydzy GMO, no bo oni po prostu nie znają tych polskich argumentów za GMO, i oni niestety rezygnują z tej uprawy. No, takie są fakty, proszę Państwa, GMO w Unii Europejskiej jest w odwrocie i żadna reklama nie pomoże. Głód i konflikty polityczne na świecie są faktem i GMO na to nie pomoże. Także nie zgodzimy się tutaj. Jedyną rzeczą, na którą możemy się zgodzić, to już jeżeli ktoś uprawia w tej Hiszpanii i Portugalii kukurydzę GMO, bo jeszcze ma na to zbyt, nie wiem jak długo będzie miał na to zbyt, no to dajmy też temu człowiekowi kontynuować tę uprawę i dajmy jego sąsiadom też kontynuować uprawy tradycyjne i ekologiczne, czyli przy zapewnieniu odpowiednich stref bezpieczeństwa, odpowiednich regulacjach prawnych, które zapewnia nam Komisja Europejska, bo polityka ochrony środowiska i ochrony zdrowia oparta jest na traktacie o utworzeniu
Unii Europejskiej. Jeżeli ktoś ma z tym wątpliwość, to proszę sobie przeczytać zwłaszcza artykuł 191, który mówi o zasadzie ostrożności, o działaniach zapobiegawczych, o naprawianiu szkody u źródeł i o zasadzie zanieczyszczający płaci. I wtedy będziemy wiedzieli, dlaczego przepisy Unii Europejskiej również w zakresie GMO są nam potrzebne, żeby wszyscy mogli normalnie pracować, żyć, funkcjonować. Dziękuję. Dziękuję pani Doroto. Ostatnie słowo należy do pana redaktora Marcina Rodkiewicza. Dobrze, to ja tylko chciałbym jedną rzecz krótko wyjaśnić. Ja nie twierdziłem, bo takie opinie się pojawiały tutaj na czacie i też panie, tak, dwie panie rozmówczynie nasze próbowały tak zinterpretować moją wypowiedź. Otóż ja nie powiedziałem i nie twierdzę, że GMO zbawi Afrykę czy Azję. Natomiast w Afryce problem wydajności rolnictwa, problem produkcji żywności jest poważnym problemem i biotechnologia jest jednym z narzędzi, które mogą pomóc ten problem rozwiązać. Natomiast oczywiście Afryka ma mnóstwo innych problemów, nie tylko kwestie żywności. Natomiast jeszcze jedna kwestia, to co pani Dorota mówiła, że GMO jest w odwrocie. No, trudno, żeby nie było, skoro po pierwsze rośliny GMO są stygmatyzowane, bo to jest jedyne produkty żywnościowe, które muszą być oznaczane specjalnie. Nie ma to żadnego racjonalnego i naukowego uzasadnienia, stygmatyzowanie w ten sposób. Bo jeżeli tak, to powinniśmy też, jeżeli chcemy konsumentowi dać pełną wiedzę, to powinniśmy go na przykład informować, że rośliny powstały za pomocą modyfikacji genetycznych, na przykład mutagenezy i wtedy też rośliny, które uprawiają rolnicy ekologiczni, będą oznakowane jako zmodyfikowane genetycznie, bo to nie jest prawda, co pani profesor Rębiałkowska powiedziała, że rolnicy ekologiczni uprawiają rośliny naturalne, nie wiadomo co to jest, i rośliny, które nie są zmodyfikowane genetycznie. Są zmodyfikowane genetycznie, tylko starszymi, mniej precyzyjnymi i też potencjalnie bardziej niebezpiecznymi narzędziami. Nie. Więc to jest pierwsza rzecz. Natomiast druga rzecz, no, ja muszę powiedzieć, że przychodziłem na tę debatę z taką nadzieją, że przez te kilka lat, bo z panią profesor Rębiałkowską zdarzało mi się spotkać i w telewizji, i w radiu, i nieraz dyskutowaliśmy. Temperatura tych dyskusji była podobna jak dzisiaj, a może nawet i trochę wyższa. No i liczyłem na to, że te emocje opadną, natomiast no niestety przykro mi to powiedzieć, ale to jest przede wszystkim dyskusja czy wymiana argumentów z panią profesor Rębiałkowską, no, do złudzenia przypomina mi dyskusję z denialistami klimatycznymi, z antyszczepionkowcami. Tam też pojawiają się dokładnie te same argumenty. Nie interesuje ich liczba badań rzetelnych, pojawiają się nieładne oskarżenia niemalże całego środowiska naukowego, że siedzi w kieszeni koncernów. To jest dokładnie to samo. I to jest niezwykle przykre, bo wydaje mi się, że tego typu dyskusje nie mają sensu. Ja już kiedyś sobie obiecałem, że można dyskutować, jeżeli jest pewien wspólny grunt, to za tym wspólnym gruntem jest rzetelna nauka. No, trudno jest dyskutować, jeżeli pani profesor Rębiałkowska cały czas się powołuje na zdyskredytowane, po prostu absolutnie nierzetelne badania Seraliniego i twierdzi, że to są porządne badania. No, to są bzdury, to są takie same bzdury, jak pan jest nierzetelnym powoływanie się, człowiekiem, przepraszam, chciałbym dokończyć. To jest Jak powoływanie się... Pan jest nierzetelny, to nie ja jestem nierzetelna. Powoływanie się przez niektórych naukowców, bo też są takie badania rzekomo rzetelne, które miałyby dowodzić, że szczepionki dopuszczone do użycia wywołują autyzm. Też w Polsce mamy stowarzyszenie niezależnych naukowców, też z tytułami profesorów, którzy twierdzą, jak to te szczepionki niszczą zdrowie dzieci i nas też dorosłych i też są niebezpieczne. Wbrew opinii większości środowiska naukowego i też wbrew opinii ciał, które zajmują się regulacją rynku farmaceutycznego i dopuszczają szczepionki do użytku. To jest to samo, to jest bardzo, bardzo przykre. Liczę na to też, że Europa zracjonalizuje swoje kompletnie nieracjonalne podejście do rolnictwa i też takim pierwiostkiem zmian, wprawdzie nie w Unii Europejskiej, ale powiedzmy na obrzeżach Unii Europejskiej jest Wielka Brytania, gdzie w tej chwili dopuszczono rośliny, które są modyfikowane za pomocą takiego precyzyjnego narzędzia edycji genomów.
I można by powiedzieć, że choć Brexit był bardzo negatywnym zjawiskiem, to może zracjonalizowanie podejścia brytyjskiego do rolnictwa będzie jedynym pozytywnym skutkiem Brexitu. I myślę też, że Unia Europejska z czasem to podejście zmieni i przestanie stygmatyzować i też zakazywać, bo trudno, to co pani Dorota Metera właśnie mówiła o tej niepopularności GMO. No trudno, żeby coś, co jest zakazane albo co jest stygmatyzowane, w Polsce przecież te rośliny są zakazane, tak jak i w wielu innych krajach w Europie. Wejście w ogóle na rynek z jakąś odmianą zmodyfikowaną genetycznie tymi nowoczesnymi narzędziami jest praktycznie niemożliwe, więc trudno, że coś, co jest zabronione, żeby się rozwijało. No to jest, przepraszam, ale absurdalne. Bardzo dziękuję wszystkim naszym ekspertom. Miałam nadzieję na to, że jednak uda nam się chociaż trochę dogadać. Nie spodziewałam się, że padną słowa takie jak ciemnota, głupota, korupcja, teorie spiskowe, żałosność. No ale trudno. Mam nadzieję, że nasi widzowie i słuchacze będą teraz pogłębiać wiedzę, o którą chociaż zahaczyliśmy. Na stronie Euractiv Polska napiszemy artykuł na temat tego wydarzenia z najważniejszymi cytatami ze wszystkich tutaj obecnych ekspertów. Na naszej stronie Euractiv Polska znajdą Państwo również wywiad zarówno z profesorem Piotrem Węgleńskim, jak i z panią profesor Rębiałkowską i będą mogli sobie Państwo pogłębić lub wyrobić zdanie na temat GMO. Bardzo proszę czytać, interesować się, bo z naszej debaty jeszcze takie konkretne, dla każdego jednoznaczne tezy mogły nie wyniknąć. Mimo wszystko, mimo konsensusu naukowego, o którym tutaj wspominano. Bardzo wszystkim Państwu dziękuję za udział w naszej debacie. Bardzo dziękuję pani Dorocie Meterze, pani profesor Ewie Rębiałkowskiej, panu redaktorowi Marcinowi Rodkiewiczowi, panu profesorowi Piotrowi Węgleńskiemu. Do zobaczenia na naszych kolejnych debatach. Dziękuję również wszystkim Państwu za to, że z nami Państwo byli, za Państwa bardzo, bardzo liczne komentarze i życzę miłego piątku i weekendu. Do zobaczenia. Nawzajem, pani Karolino i wszyscy. Do Dziękuję widzenia. bardzo. Dziękuję również. Wszystkiego Widzenia. dobrego. Dziękuję, do widzenia Dziękujemy. Państwu. Dziękuję.